Witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak. Życie na Filipinach między światami. Piękny dzień. Szwagier Jeff miał wczoraj imprezę filmową związaną z świąteczną imprezę filmową. Wrócił o 4:00. Jest lekko zmęczony wczorajszy. Ja wczoraj też dostałem przyzwolenie od żony, jako że weekend. Mówi, jak chcesz, wypij sobie piwka, nie ma problemu. Także wczoraj też się zasiedziałem. 2-litrowe piwa Red Horse'y i 3 Smirnoffy drinki. Także oboje jesteśmy tacy lekko wczorajsi i tak sobie siedzimy z kawą na zewnątrz. Fajnie byłoby się gdzieś zanurzyć w zimnej wodzie. No i ustaliliśmy taki sprytny plan oboje, że jedziemy na wodospad. Jadę ja i Jeff. Jedziemy na Casaroro Falls. Jedziemy w drogę. Wpisaliśmy się do książki, zapłaciliśmy fee, za nas dwóch 350 peso. Do książki trzeba wpisać w razie, też pewnie w razie takie bezpieczeństwo, wiecie, że mają jakąś kontrolę nad tym, kto wszedł i czy wyszedł. W zeszłym roku była draka. Tutaj przy Dumaguete w góry wyszło kilku turystów, 6 czy bodajże 8. No i się pogubili, nie mogli ich znaleźć. The guy? Yeah. Even though I don't need guy, But we paid for it. it's the ordinance. I tutaj szwagier mówi, że takie są po prostu turystyczne prawa tutaj, że nawet Jeff nie potrzebuje żadnego przewodnika, no ale że musi być przewodnik. I idziemy. A całe miejsce jest 15 minut drogi od domu rodzinnego, w którym jak jesteśmy w Dumaguete, w którym jak śpimy w Dumaguete, to właśnie nasza rezydencja w Dumaguete, nasz pokój. Jak ktoś ma problem z biodrami albo z kolanami, to może mieć problem z dostaniem się na Casaroro. O, już słychać przelewającą się wodę gdzieś. No, ale znowu proszę zwrócić uwagę, że jak idziemy, jak vloguję tutaj po tej ścieżce, to jest czysto. Także ta lokalna ludność, która dba o to, tak jak na Sykichorze, o te wodospady, o te atrakcje turystyczne, pilnuje porządku, żeby wstydu nie było. I za to między innymi też się pewnie płaci właśnie tą opłatę na wejście. Śmieszna ścieżka. Jak Aurora na placu zabaw.
A wodę już słychać coraz głośniej. Zanim Aurora się urodziła, to szwagier Jeff z siostrą M uwielbiali chodzić po górach. Mieli swoją grupę znajomych i wypuszczali się na kilka dni te w góry właśnie z namiotem, z jedzeniem, ze wszystkim. I tak spędzali wolny czas. Siostra M mówi, że bardzo za tym tęskni, no ale jak jest brzemienna i małe dzieciątko w drodze, to myślę, że nie prędko wrócą do aktywności tego typu. Samochodów na parkingu dużo nie było, motocykli tak samo. Także myślę, że dużo ludzi tu nie będzie. A może nawet będziemy sami. Zobaczymy. A Jeff generalnie pracuje, rozwozi alkohol w hurtowni. Więc jak wczoraj mieli wigilię na bazie, to możecie to sobie wyobrazić, co tam musiało się dziać. Wrócił o 4 w nocy. Nielimitowany dostęp do alkoholu na miejscu. Musiał być tam niezły ogień wczoraj. I tak siedzimy sobie na kawie ze szwagrem i właśnie o, ale bym się gdzieś wykąpał w zimnej wodzie, mówi. Ja mówię, dobra, w porządeczku, ja tak samo. Możemy gdzieś jechać, gdzie jedziemy? I mówi Kasarol. No to jedźmy. Od żon dostaliśmy wychodne. Bo dziewczyny, bizneswoman, dzisiaj po południu kolejne zamówienie do realizacji. Niedawno zaczęły wszystko od nowa. Postawiły na nowo fanpage Facebooka. Zamówiły wszystkie etykiety, nowe logo. A już jest spore zainteresowanie. Jeżeli to się będzie rozwijało w takim tempie, no to nie ma co, tylko w przyszłym roku, bo nie w tym. Trzeba będzie jakąś knajpę tutaj stawiać w Lumagetę. No i schodzi się fajnie, ale wejść pod górkę już nie będzie tak fajnie. To znaczy, wiecie, dla mnie to żaden problem, no ale sam fakt. Nie wiem, czy Aurora by wlazła na samą górę, nie trzeba było jej nieść. O, ale tu jest fajne powietrze, proszę Państwa. Jak tu jest chłodno. A nie wiem, jaka jest różnica poziomu, wysokości nad poziomem morza między naszym domem rodzinnym a miejscem, w którym jesteśmy. Ale wydaje mi się, że to nie jest duże przewyższenie. A jest tak dużo chłodniej. We vlogu z targu wspominałem, gdzieś tam liznąłem temat, jak się w ogóle zaczynał ten biznes. No więc odezwali się do nas ludzie, którzy nam dostarczali jedzenie na wszystkie okazje, na wszystkie okoliczności, że potrzebują inwestora. Na korony norweskie to potrzebowali dużego wkładu, więc przystaliśmy na tą propozycję. No i układ był taki, że oni już mieli swoją bazę klientów, oni gotują, oni dowożą wszystko, my przychodzimy z kapitałem, odliczamy wszystkie koszty
robienia tego jedzenia. Czyli wszystkie produkty, roboczo godziny. Nie odliczaliśmy roboczo godzin nawet, kucharzy. No nie, bo oni to gotowali sami. Więc odliczaliśmy wszystkie koszty. Benzyny na dostawę i produkty. I zysk, który zostawał, proszę Państwa, był dzielony 50 na 50. 50% do ludzi, którzy gotowali i 50% do nas. Do nas, mam tutaj na myśli, że nasze 50% było jeszcze dzielone przez 50% między moją żonę a siostrę M, która była na miejscu, która jeździła do nich, która pilnowała w zeszycie takiej umownej księgowości, bo firma nie była zarejestrowana. Na filtrach nie musisz tak od razu zarejestrować firmy, dopiero jak osiągasz tam jakiś próg dochodu, to wtedy możesz mieć problemy. Więc siostra odpowiadała za pilnowanie wszystkich ksiąg, za produkty, za kupowanie i tak dalej. A teraz układ jest inny. Kucharz dostaje 120 peso za godzinę, ten młody chłopak, który przychodzi. No i odliczają dziewczyny wszystkie koszty i to, co zostaje, to też 50 na 50 między siostrą a Ernestine. Z tym, że na tym etapie biznesu w ogóle nie wyciągają pieniędzy z firmy. Jak tylko zarobią coś, to reinwestują to dalej. Kupują, tak jak 2 dni temu kupiły, no tą frytkownicę, po angielsku deep fryer. My tam to wszystko nic umiemy, ale w tym się też robi kurczaki i tak dalej. Wiecie, to korytko z siatką, co się wrzuca, wypełnia się je olejem, wrzuca się kurczaka czy coś, ktoś tam robi, no i wyciąga z całości. I nawet przy tym układzie z tymi poprzednimi ludźmi, to Ernestine, będąc w Norwegii, tam było co tydzień rozliczane. To co tydzień w okolicach 3000 peso zarabiała, będąc w Norwegii, będąc inwestorem, prowadząc Farpage od strony marketingowej, no i konsultując się z siostrą, co jeszcze zrobić. No ale tak jak wspominałem, tamci ludzie nie mieli smykałki do biznesu. Oni typowo filipiński mindset, byleby było na jutro, tam kilkaset peso na jedzenie i nic ponad to im więcej do życia nie jest potrzebne. I jak dziewczyny zaczęły naciskać, jakie zmiany można wprowadzić, żeby było to lepiej zorganizowane, żeby to zarabiało więcej pieniędzy, no to ci ludzie byli sceptyczni, no i wycofały się dziewczyny z tego biznesu. No ale jak zobaczyły, że w tym układzie z nimi były w stanie zarabiać jakieś tam pieniądze, gdzie to też nie było takie ubożnie, że codziennie nie wiadomo ile gotowali ci ludzie i codziennie było dowożone, to podjęły odważną decyzję, że spróbują to zrobić samemu. No i jak widzieliście we vlogach, praktycznie codziennie teraz w grudniu coś z domu wychodzi. 1 albo 2 zamówienia. Ale tak jak wspominałem, pod każdym vlogiem będę przypinał fanpage dziewczyn. Nic was to nie kosztuje. Jeżeli macie Facebooka, to wejdźcie w link, który jest przypięty w opisie. Zostawcie dziewczynom lajka. Ci, co potrafią komunikować się po angielsku, pod jakimś ostatnim postem napisać coś po angielsku, że smaczne jedzenie, że było super, że świetnie. Ci, co nie komunikują się po angielsku, nie ma problemu, żeby użyć w dzisiejszych czasach tłumacza, translatora. Pomóżmy po prostu zrobić większy ruch na stronie, żeby ta strona była bardziej widoczna na Facebooku i żeby dziewczynom się ten biznes jeszcze lepiej kręcił. A będzie to z korzyścią dla mojej rodziny i dla rodziny szwagra. No i summa summarum dla naszej dużej rodziny, wielkiej rodziny. Atong ganiya. O,
Ako, yung muna. Wyglądało dużo ciaśniej, ale nawet nie musiałem się schylać. Po takim spacerku to ta kąpiel w zimnej, świeżej górskiej wodzie to już wszystko, co w organizmie drzew miał, to nie dość, że jest wypocone po drodze, to jeszcze zaraz woda wszystko wyciągnie, za chwilę szwagier będzie fresh, jak nowonarodzony. Oj, dobrze, że wziąłem dodatkową baterię do GoPro. Nie spodziewałem się takiego długiego przejścia. O, teraz jakiś mostek. Trasa pełna atrakcji, proszę Państwa. A, to nie idziemy po mostku. Nie po tym chyba. Jest inna kładka. No, tyle tej wody tu nie. It's here? Very nice. Kiedyś były schody. Nikogo nie mieliśmy po drodze, także chyba będziemy samemu. Nikogo z turystów. Dwóch lokalnych.
Ktoś tu sobie siedzi. Strażnik wodospadu. I pali fajeczkę. Ale jest ładnie, jak w awatarze. No. Pora rozbić base camp. Ale jest ładnie. Rzeczy zostawione, torba, portfel, telefon, wszystko poza GoPro. Są jacyś ludzie. O, nawet psinka jest. Ja. Cześć, psinko. Cześć. No cześć. Oj, 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 oj. Pilnujesz wodospadu? Panowie wyposażeni w krótkofalówki. Także nawet jakoś zorganizowani tutaj są. Pora się moczyć. Oj, ślisko. No dawaj, szwagier. Zwykło się mówić, że na kaca najlepsza jest praca. Jaki szczęśliwy. Woda, proszę Państwa, jest zimna, przyjemna, ale i tak cieplejsza niż w Bałtyku. Ale to jest moc, jak ta woda bije o taplę. Aj, całe oczko kamery mokre. No, teraz lepiej.
Idziemy do jaskini. O, i miejsce noclegowe też jest. Piękna piaszczysta plaża. No, awatar. Pora strzelić jakieś zdjęcie chyba, co nie? Już po kąpieli, już po sesji zdjęciowej, odświeżony. Piękne miejsce. Najładniejsze w Dumaguete, w jakim byłem. Póki co, bez dwóch zdań, najładniejsze miejsce w Dumaguete, w jakim byłem. Nic innego tak majestatycznego nie przychodzi mi do głowy w tym momencie. A szwagier się tu chilluje. To on tu nic nie wyprawia. Szwagier rozkręca tu imprezę. Making a party here? This what? This the hole? Fine. Turan right? Yang lain. Kapal dari mana? Nah. Ini. Ayo lah. Dari minum lalu. Ya, kita minum begini.
No bagay naurot mo ng ulim doon. Nawan ba? No? Jaki fajny. Chipsy. What is that, brandy? The club. Emperador. Endorser. Czym się strułeś, tym się leć. No i tutaj mamy kolejny przykład tego, o czym mówiłem wiele razy, że na Filipinach po prostu ludzie się dzielą. Jeff pracuje w hurtowni alkoholu, dzięki temu ma nie dość dostęp do tańszego alkoholu, to jeszcze jak rozwożą różne rzeczy, to często mają jakieś butelki zapasowe, jakby coś się stukło i tak dalej. No i to generalnie jest spisane na straty, to można sobie brać z pracy, jest na to takie normalne przyzwolenie. No i że przed tutaj przyniósł ze sobą w plecaczku te małe Emperadory. I już z tymi ludźmi, co tutaj obsługują cały ten obiekt, z tymi przewodnikami, już buteleczkę im, tu już ten, tu już ciach bajerka. Kto w Polsce robi takie rzeczy? Nikt. Piękne miejsce. Naprawdę się zbierali. A kogo my tu mamy? Jaki piękny jest. No cześć koleżku. Ale jesteś duży. A w jakim pięknym miejscu mieszkasz? Poranny spacer? Żyj i daj żyć innym. Nie wiem, ktoś by się go bał, ktoś by chciał go zdeptać. A jest to nieodzowna część ekosystemu i naprawdę jest śliczny. Jaką masz ładną skorupkę wypolerowaną. Jakie ma duże żuwaczki. Nie lubię tego podejścia do życia, tak jak łapałem tą mysz w Norwegii. Każde z tych żyjątek, dla nas może być to szkodnik, ale nie moją rolą, tak samo jak łapałem tą mysz w Norwegii, jest odbieranie życia myszy. Lepiej złapać ją w klatkę, wywieźć gdzieś na pole i wypuścić. Przyjaciel tutaj, albo on za chwilę sobie coś zje, a może to on zostanie zjedzony przez kogoś. I tak to powinno funkcjonować. A my jako ludzie powinniśmy jak najmniej ingerować w to wszystko. I pora opuścić to piękne, malownicze miejsce. Ale już wiem, że na pewno tu jeszcze tu wrócę. Czeka nas teraz wspinaczka z powrotem. Ale tego już nie będę wam nagrywał, bo całą drogę schodziliście razem ze mną. Także nie będziemy tego przedłużać. Zobaczymy, gdzie widzimy się za chwilę. Oj. Wejście po tych schodkach. Nie wiem, ile ich tu jest, ale dużo. Świetny trening dla nóg. Schodząc w dół, rozmawiałem z wami, kręciłem do przodu. Nie rozglądałem się za bardzo na boki. Piękna panorama Dumaguete. Jeff z przewodnikiem został gdzieś z tyłu, musieli odpocząć, a ja wyrywam do przodu jak zawsze. No nic, idziemy na górę i widzimy się już chyba przy samochodzie, albo zobaczymy gdzie, nie wiem.
Jak to jest was, drodzy widzowie, będzie kiedyś szedł na wodospad, idzie się stamtąd tam na wodospad. Mijamy taki mur z płyt betonowych po lewej stronie. No i tutaj ludzie się podpisują. Ostatnie przęsło, które jest. Dopisujcie się. Dopisujcie się, kiedyś przyjdę i sprawdzę, ile osób się dopisało. Przejmujemy tą ostatnią sekcję. Mur jest na tyle miękki, leciwy, że wystarczy 10 peso, żeby go wyskrobać. Wiadomo, jakby nie było innych podpisów, to bym nie skrobał, ale zobaczyłem, że tyle na pamiątkę ludzie rzeczy robią, to się podpisałem. No i tak samo w miejscu, w którym oświadczałem się swojej żonie, w najwyższym punkcie Siquijor na wieży widokowej, też zostawiłem tam na pamiątkę tego wydarzenia wyskrobaną datę, nasze inicjały. Trzeba w tym roku pojechać i sprawdzić, czy jeszcze jest, a może odświeżyli wszystko. Zobaczymy. No ale tak jak mówię, mur zaczyna się stamtąd, idziemy z tamtej strony. Ostatnie przęsło.